Wyobraźmy sobie wielką halę, dużo większą niż pobliska Arena Gliwice. Taką, która pomieści 86 miliardów osób, czyli ponad 10 razy więcej niż mieszkańców Ziemi. W tej hali panuje ciągły gwar. Każdy ze sobą rozmawia, każdy do siebie krzyczy, a my staramy się w takich warunkach zrozumieć grupkę znajomych, która nas interesuje. Jest tylko jeden problem. Stoimy na zewnątrz tej hali i trzymamy ucho przy ścianie. Ta sytuacja doskonale obrazuje wyzwanie, przed którym stoimy, mierząc aktywność mózgu za pomocą EEG, czyli elektroencefalografu. Encefalo to po grecku w głowie, a więc elektroencefalografia to mierzenie elektryczności w głowie. Skąd ta elektryczność się tam bierze? Wróćmy do naszej analogii. Ludzie w hali to neurony w mózgu. Porozumiewają się one ze sobą krótkimi impulsami elektrycznymi, a my za pomocą elektrod EEG staramy się zrozumieć ich rozmowy. Mając tylko jedną elektrodę, nie możemy zrozumieć konkretnej grupki tych neuronów. Możemy zrozumieć ogólny stan aktywności elektrycznej mózgu. Czyli na przykład, czy osoba jest zrelaksowana, czy śpi, czy może jest bardzo skupiona. Mając więcej elektrod rozmieszczonych równomiernie na głowie, możemy dokładnie scharakteryzować i zlokalizować sygnał. W moim badaniu zajmuję się mózgowymi potencjałami wzbudzonymi zdarzeniem. Takim zdarzeniem może być wyświetlenie twarzy na ekranie. Do każdego z Państwa ta twarz trafiła do oka, a następnie do tylnej części mózgu odpowiedzialnej za wzrok. 170 milisekund po tym zdarzeniu w tej części mózgu wystąpił spadek potencjału, który nazywamy N170, N od negatywnej wartości. Naukowcy, wykorzystując wiedzę o tego typu potencjałach, są w stanie już od dawna czytać w myślach, a potencjałem o największym potencjale praktycznym jest P300. Występują dla zdarzeń, których się spodziewamy albo których oczekujemy. Na przykład podświetlenia konkretnej kolumny albo wiersza, który zawiera literę, na którą patrzymy. Dzięki wykrywaniu takich komponentów, automatycznemu wykrywaniu, jesteśmy w stanie powiedzieć, na jaką literę patrzyła osoba. Tym samym osoby całkowicie sparaliżowane mogą wpisywać tekst na ekranie komputera. W mojej pracy staram się nauczyć komputer, jak wykrywać tego typu potencjały w zgiełku, który jest w mózgu, a tym samym czytać w myślach. Dziękuję bardzo.